Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby na bieżąco być z nowymi filmami. Kilka osób pisało w komentarzach, żebym nagrał film o S8 w Warszawie jako drodze, gdzie codziennie są korki i wypadki. W takim razie w dzisiejszym odcinku słów kilka o tej drodze. Droga krajowa nr 8 rozpoczyna się w Budzisku na granicy z Litwą, a kończy w Kudowie-Zdroju na granicy z Czechami. Jest najdłuższą drogą krajową w Polsce. Jej długość to 849 km. Pomiędzy Białymstokiem a Wrocławiem droga ta jest drogą ekspresową S8, a obwodnica Wrocławia jest autostradą A8. Dlaczego na S8 w Warszawie są codziennie korki? Sprawa jest dość złożona i nie da się o tym opowiedzieć w jednym zdaniu, a więc po kolei. Droga S8 w Warszawie jest najbardziej obciążoną drogą w Polsce. Według pomiarów ruchu z 2015 roku, danych z 2020 roku jeszcze nie ma, na trasie Armii Krajowej średniodobowy ruch wynosi pomiędzy 95 a 142 tysiące pojazdów na dobę. Trasę Armii Krajowej przebudowywano w latach 2008-2011. Popełniono wtedy dwa kluczowe błędy, które skutkują korkami do dnia dzisiejszego. Pierwszy z nich to niewyburzenie istniejących wiaduktów pomiędzy ulicami Słowackiego oraz Mickiewicza w celu ich poszerzenia. Przez to trasa Armii Krajowej jest w tym miejscu za wąska. Drugi błąd to most Grota Roweckiego. Z koncepcji przebudowy trasy Armii Krajowej wynikało, że trzeba obok obecnego mostu, wówczas o przekroju 2 jezdni po 4 pasy ruchu, zbudować nowy most o przekroju 2 jezdni po 3 pasy ruchu. Nowy most byłby mostem tranzytowym, a stary mostem lokalnym. Pomysł został jednak skrytykowany, bo pojawił się na początku XXI wieku, kiedy w Polsce dróg praktycznie nie budowano. A trasa Armii Krajowej była wtedy szeroka i prawie bezkolizyjna. Z mostem skończyło się w wersji oszczędnościowej. Poszerzono istniejący most bez ingerowania w filary. Gdyby chcieć dodać więcej pasów, trzeba byłoby poszerzyć filary, co dramatycznie podniosłoby koszty. Kolejny problem na S8 to odstępstwa, które są tutaj zastosowane. Poszczególne elementy każdej drogi w Polsce są zaprojektowane według rozporządzeń i wytycznych projektowania dróg. Według nich na drodze ekspresowej odstępy między węzłami poza terenem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowanym w granicach dużego miasta nie mniejsze niż 3 km. Dopuszcza się wyjątkowo pojedyncze odstępy między węzłami w mieście nie mniejsze niż 1,5 km. Takie są przepisy, natomiast na S8 w Warszawie zastosowano odstępstwa od wytycznych. Odległość pomiędzy węzłami Powązkowska a Broniewskiego to około 700 metrów, a pomiędzy węzłami Broniewskiego a Słowackiego to około 800 metrów. Wychodzi więc, że węzła Broniewskiego nie powinno w ogóle być na S8 lub powinien on być oddzielony od jezdni tranzytowych. Omówię teraz, co jest nie tak na jezdni południowej, czyli prowadzącej od strony zachodniej w kierunku Białegostoku. Tutaj bardzo duży błąd jest przed węzłem Aleja Prymasa Tysiąclecia. Jadąc od strony Konotopy, nagle prawy pas zamienia się w pas do skrętu w prawo. Tutaj zaczynają się kłopoty. Na węźle Prymasa Tysiąclecia ogromny ruch wjeżdża na S8 Aleją Prymasa Tysiąclecia. Około 500 metrów dalej część pojazdów zjeżdża z S8 na węzeł Broniewskiego, więc na odcinku 500 metrów pojazdy muszą się poprzeplatać. Później, 550 metrów dalej, bardzo duży ruch pojazdów wjeżdża od ulicy Broniewskiego na S8 w stronę Białegostoku i raptem 650 metrów dalej kolejny bardzo duży potok aut wjeżdża na S8 w kierunku Białegostoku, tym razem z węzła Słowackiego. To wszystko plus cały tranzyt ma się zmieścić na 3 pasach ruchu w jedną stronę. Jest to po prostu niewykonalne. Kolejny błąd na jezdni południowej jest zaraz za wiaduktem ulicy Mickiewicza przy wjeździe do szklanego tunelu. Tutaj z 3 pasów na wprost nagle najbardziej prawy, czyli ten, po którym powinny jechać pojazdy ciężarowe, zmienia się w pas do skrętu w prawo. Jest to niedopuszczalne. Takie zaprojektowanie organizacji ruchu
powoduje, że ciężarówki wcześniej zmieniają pas z prawego na środkowy, powodując przy tym spowolnienie ruchu. Jednocześnie znaczna część kierowców mniejszych pojazdów zjeżdża tu z pasa środkowego lub lewego na prawy. Jak już jesteśmy w tunelu i jedziemy prawym pasem do skrętu w Wisłostradę, to kierowca jadący pierwszy raz nie wie, którym pasem pojedzie na południe, a którym na północ Warszawy. Dopiero na samym końcu dowiaduje się, że prawy pas prowadzi w stronę Wilanowa, a lewy w kierunku Gdańska. Tutaj wychodzi bardzo złe oznakowanie pionowe i poziome. Co by szkodziło zastosować na przykład takie oznakowanie? Wtedy kierowca mógłby się już wcześniej przygotować do ustawienia na odpowiednim pasie ruchu. Teraz błędy jezdni północnej. Pierwszy błąd dla jadących od strony Białegostoku pojawia się na wysokości węzła Modlińska. Z 3 pasów na wprost najbardziej lewy zanika. Kolejny problem to brak 4., a może i 5. pasa pomiędzy ulicą Mickiewicza a Słowackiego. Teraz jest tak, że cały ruch od Białegostoku, gdzie cały czas są 3 pasy ruchu, oprócz mostu, gdzie są 2, łączy się z ogromnym napływem aut, które wjeżdżają na S8 od strony ulicy Modlińskiej, Jagiellońskiej, Wisłostrady, Wysockiego i Marywilskiej. Jezdnia pomiędzy Wisłostradą a ulicą Mickiewicza zwęża się z 6 pasów do 3 na długości 700 metrów. Kolejny błąd to kopia tego, co jest na jezdni południowej. Przed węzłem z Aleją Prymasa Tysiąclecia nagle i niespodziewanie prawy pas z 3 pasów na wprost zaczyna być pasem do skrętu w prawo. Podsumowanie. Cała obwodnica Warszawy powinna mieć cały czas 3 pasy ruchu w każdą stronę dla ruchu tranzytowego plus 2 pasy jezdni zbiorczo rozprowadzających przy węzłach. Tak samo jak to jest na drodze ekspresowej S2. Podczas przebudowy trasy Armii Krajowej kilka lat temu zdecydowano się, że odcinek między węzłami Modlińska a węzłem z Aleją Prymasa Tysiąclecia będzie miał raz 2, a raz 3 pasy jezdni głównej plus pasy jezdni zbiorczo rozprowadzającej. Co można teraz zrobić? Można spróbować w miejsce pasa awaryjnego zrobić 4. pas, tak jak to było przed przebudową. Obawiam się jednak, że Generalna Dyrekcja nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Trzeba więc czekać, aż wybuduje się cała obwodnica Warszawy, czyli S2 i S17. Wtedy część pojazdów zacznie omijać ten odcinek i korki, miejmy nadzieję, że się skończą. Dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.